Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie łatwy przepis ze wspólnoty. Będzie to przepis na fasolkę po bretońsku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania fasolki będziemy potrzebowali 400 g białej fasoli Jasia, 130 g wędzonego boczku lub parzonego, 170 g kiełbasy, 80 g przecieru pomidorowego, 20 g oleju, 800 g wody, 80 g cebuli, 1 łyżeczka suszonego majeranku, 3 ziarenka ziela angielskiego, 1 liść laurowy, 1 łyżka bulionu drobiowego lub wieprzowego oraz 1 łyżeczka słodkiej papryki. Czas przyrządzania 12 godzin, łączny czas 1,5 godziny, przepis oceniony jako łatwy, pochodzi od użytkownika Mika.pl1 i wyjdzie nam z tego 4 porcje dania. Rozpoczynamy gotowanie. Informacja, że nie jest to oficjalny przepis. Na początek musimy dzień wcześniej namoczyć naszą fasolę. Jeżeli chodzi o fasolę, ja ją sobie wczoraj wieczorem namoczyłam. Jak widzicie, ona już nam troszkę tutaj napęczniała pojedyncze ziarenka, zobaczcie. O to właśnie nam chodziło. Także teraz ją sobie odsączę z wody. Fasola zdecydowanie podwoiła jakby swoją objętość. Odstawiamy. Zobaczmy dalej. Teraz do garnka dodajemy 80 g obranej cebuli. Cebulę oczywiście kroję na ćwiartki i wrzucam ją do pojemnika miksującego. Zamykam pokrywę i rozdrabniamy naszą cebulę. Czas 7 sekund, obroty prawe 6. Siedem sekund zakończone. Zobaczmy, jak wygląda nasza cebula. No cóż, została ona rozdrobniona. Wydaje mi się, że taka grubość będzie w porządku. Ja już zgarnęłam wszystko na dno. Czas na olej. Wlewam przygotowany wcześniej olej. Zamykam pokrywę, zdejmuję miarkę. Czyli tutaj pewnie będziemy jakby dusić naszą cebulę, przypiekać. I tak, podsmażamy. Temperatura 95 stopni, czas 2 minuty, obroty lewe 1. Przypiekanie zakończone. Dodajemy boczek pokrojony w kostkę. Zanim dodamy boczek, otwórzmy. I coś tam nam się poddusiło, także musimy na początek pokroić nasz boczek. Ja mam przygotowany boczek parzony, wędzony parzony i będę go kroiła teraz w kostkę. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Myślę, że takiej wielkości kostka będzie odpowiednia. Także ja będę tak samo kroiła dalszy kawałek boczku, a Was zapraszam na nasze grupy. Linki w opisie. Boczek pokrojony w kostkę dodajemy. Po boczku czas na kiełbasę. Oczywiście kiełbasę również mam niepokrojoną, więc muszę ją teraz pokroić. Myślę, że pokroimy ją może w plasterki, część w półplasterki, żeby troszkę zróżnicować, ale na początek w plasterki. Po namyśle pokroiliśmy kiełbasę w półplasterki. Dodajemy do naszego boczku i cebuli. Teraz wszystko przypiekamy. Temperatura 100 stopni, czas 10 minut. Nie nakładamy naszej miarki. Startujemy. Obroty lewe 1. Fajnie, bo nam nie porościna tego wszystkiego. Przypiekanie naszego mięska zakończone. Otwieramy. No i coś tam się zadziało. Oczywiście to nie jest boczek tak usmażony jak na patelni, to już kiedyś Wam mówiliśmy w naszych filmach, ale dzisiaj akurat mieliśmy ochotę, żeby on był właśnie taki mokrzejszy. Tak wygląda nasze przypieczone mięso. Jak widzicie, ten boczek jest taki bardziej uduszony niż usmażony, podsmażony, więc my tutaj sobie stwierdziliśmy, że ja zamknę jeszcze raz naszą misę i troszkę zmodyfikujemy. Wrzucimy tutaj maksymalną temperaturę, czyli 130 i myślę, że zmniejszymy na około 7 minut, 6 nawet i jeszcze przypieczemy w tym czasie. Nasze dodatkowe przypiekanie dobiega końca. Mamy nadzieję, że w tym momencie nasze mięso trochę lepiej się przysmażyło. Zaraz się przekonamy, czy to coś pomogło. No i cóż. No troszkę bardziej się poddusiło, może coś tam minimalnie się przypiekło. Ale tak już zostawimy. Będziemy dodawać teraz kolejne składniki. Kolejny składnik, czyli nasza namoczona fasola. O! No mamy trochę tej fasoli. Jak widzicie, na paragonie mamy 420 g fasoli, po namoczeniu 815, no czyli drugie tyle. Ziele angielskie teraz dodajemy liść laurowy. Wrzucam i dodajemy łyżkę bulionu drobiowego lub wołowego. Ja dzisiaj nie mam takiego płynnego, więc po prostu dodam sobie wołową kostkę rosołową.
Kolejny składnik, czyli taki, bez którego nie będzie naszej fasolki, woda. I gotujemy. 60 minut, temperatura 100 stopni, obroty lewe 1. Zamykam, nie nakładam pokrywki, bo nic o tym nie było. Startujemy. No i cóż, czekamy godzinę. Godzina gotowania minęła. Teraz dodajemy przecier pomidorowy. Zobaczmy, jak to wygląda. No na razie wygląda dość specyficznie. Myślę, że przecier tutaj zrobi robotę. Nada troszkę temu koloru. Majeranek i papryka lądują w misie. Majeranek, papryka. Kolejny krok, gotujemy 5 minut 100 stopni. Zanim ja będę gotować 5 minut, sobie delikatnie to wszystko wymieszam i spróbuję, czy ta fasolka jest już ugotowana tak, żeby to 5 minut wystarczyło, bo ewentualnie możemy doklikać. Po spróbowaniu mamy pewne wnioski. Na pewno brakuje tutaj soli, pieprzu, no i oczywiście fasolka jest jeszcze jak dla nas dosyć twarda. Cóż, dodaję sól. Tej soli nie żałuję, bo jednak zdecydowanie jej tutaj brakuje. Dobra, myślę, że tyle będzie ok. Odrobinę świeżo mielonego pieprzu. Zamykam pokrywę i ja zmienię czas gotowania z 5 minut na 30 minut. Mam nadzieję, że w tym czasie nasza fasolka już się ugotuje tak, jak powinno być. Startujemy. Po 15 minutach zapauzujemy i spróbujemy teraz, bo może 15 minut w zupełności wystarczy. Także ja najpierw sobie tutaj przemieszam wszystko i próbuję. Jak się okazało, 15 minut w zupełności wystarczyło. Zobaczmy kolejny krok. Tu już pomijamy. Jeśli jest, powinna być gotowa, jeśli nie jest miękka, wracamy do kolejnego kroku i go powtarzamy. My to już wcześniej sobie zrobiliśmy. Także przekładamy danie do talerza i z Wami spotykamy się za chwilę. Tak się prezentuje gotowe, skończone danie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to jest czas na spróbowanie naszej fasolki po bretońsku. Jak widzicie, fasola nie rozpadła się. Kiełbaska również zachowała swój kształt, czyli pół talarki. Boczek gdzieś tam jest, jak widzieliście, on był drobno pokrojony, więc zapewne się rozpuścił. Weźmy sobie fasolkę. Smacznego. Słuchajcie, fasola miękka, my dorzuciliśmy 15 minut, ale myślę, że kwestia fasoli, to jest kwestia długości gotowania fasoli, to jest mocno indywidualna i zależna od samej fasoli. Jeszcze raz spróbuję. Więc tak, fasola miękka, ogólnie sosik ten jest bardzo dobry. My dosoliliśmy, bo w przepisie w ogóle nie było soli. Dorzuciliśmy, jak widzieliście, jeszcze sporo świeżo mielonego pieprzu, także nadało to charakterystycznego, lekko pikantnego smaku. Wydaje mi się, że ta fasolka jest przepisem kompletnym. I chyba na przyszłość, jeżeli byśmy powtarzali ten przepis, to ja mimo wszystko boczek oraz kiełbasę podsmażyłbym osobno na patelni. Ten tryb przypiekania w Lidlomixie, on działa średnio, bym powiedział, ponieważ tam cały czas się to miesza, no niekoniecznie, jeszcze to wszystko jest tak jakby zamknięte, więc to bardziej się przypieka, dusi, a nie smaży, ale i tak jest bardzo dobrze. Także mała poprawka na to, następnym razem będziemy to po prostu przypiekali, przysmażali na patelni, żeby to wszystko się wytopiło i na pewno będzie zdecydowanie lepsza, ale w takiej formie jak obecnie również jest bardzo dobra. Dajcie znać, czy robiliście ten przepis. Ja z tego, co widzieliśmy, on ma stosunkowo mało ocen, chyba 20 tylko. Ale fasolka, ja ogólnie jestem wielkim fanem, byłem bardzo ciekawy, jak ona wyjdzie z Lidlomixa. No i mi smakuje osobiście. Dajcie znać, co sądzicie, czy robiliście, a my widzimy się już w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, hej! A ja zabieram się za jedzenie, zanim wystygnie.